Czyli ja nie pójdę na koncert Disco Polo, a fani Disco Polo nie przyjdą na mój koncert. I myślę, że wszyscy się pogodzimy, bo miejsca dla artystów w Polsce i w ogóle na świecie jest bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie w nim swoje miejsce, jeśli ma coś artystycznie do powiedzenia. Dzień dobry. Dzisiaj naszą gościnią jest pani Olga Bończyk, aktorka teatralna i filmowa, wokalistka i przeprowadzamy tę rozmowę dla Stowarzyszenia Dzień Dobry Lil. Witam serdecznie i dziękuję bardzo, że zgodziła się pani przyjąć nasze zaproszenie. Witam wszystkich i również bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest pani związana z różnymi teatrami, prawda? Między innymi Teatrem Piosenki we Wrocławiu. Czy była pani związana z Rampą, Romą, Kamienicą w Warszawie, również z Teatrem Kapitol? Ale czy może pani powiedzieć dzisiaj coś o nowym spektaklu w reżyserii Artura Barcisia, prawda? Ding Dong, czyli Karma wraca, nad którym pracujecie, czy może właśnie już kończycie chyba pracę, prawda? Z tego co widziałam. Praca się w zasadzie skończyła dosłownie kilka dni temu. Mieliśmy pokaz przed publicznością. Premiera jest planowana na 1 grudnia, bo zwykle tak się w Polsce praktykuje, że taki pierwszy pokaz nie jest premierą, tylko jeszcze dajemy sobie możliwość zagrania kilkunastu czasem spektakli, żeby się rozegrać. No i premiera już jest taka, kiedy wszyscy już tak naprawdę są rozegrani, wszyscy wiedzą, co mają, jak to wszystko płynie, i wtedy premiera jest taka medialna, już z publicznością, taka feta, wiadomo. I to jest zaplanowane na 1 grudnia, ale mieliśmy pierwszy pokaz przed publicznością 3 dni temu i rzeczywiście standing ovation, brawa, wiwaty, także naprawdę bardzo, bardzo się to dobrze zapowiada. Ja muszę przyznać, że z Arturem znam Artura naprawdę od wielu lat, od 20, ale nigdy z nim nie pracowałam teatralnie i po raz pierwszy pracowałam z nim w takiej konfiguracji, że on był reżyserem, a ja aktorką, bo wcześniej pracowaliśmy ze sobą, ale wokalnie na scenach koncertowych. I muszę przyznać, że zawsze słyszałam o nim bardzo dużo ciepłych i dobrych słów, ale teraz sama się mogę pod tym podpisać, bo to reżyser o wielkiej klasie, wspaniałym guście teatralnym i zawsze fantastycznie przygotowany, dokładnie wiedzący, czego chce od aktorów, świetnie prowadzący tych aktorów, pilnujący wszystkich założeń, które są wymagane w takiej formule, w jakiej powinno się reżyserować farsę, a Ding Dong jest właśnie farsą. Więc mam takie poczucie, że dołączyłam do i fantastycznego zespołu aktorskiego, ale też do takiej produkcji, która naprawdę niesie ze sobą bardzo dobrą jakość, a to dla mnie jest bardzo ważne, nie ukrywam. I to chyba będzie taki spektakl, który ma szansę być grany naprawdę, naprawdę przez wiele lat, bo jest świetnie wyreżyserowany, świetnie zagrany przez aktorów i też jest super zabawny, ale daje takie poczucie, że to jest taka rozrywka na bardzo wysokim poziomie. Sztuka francuska, więc wszystko się dzieje we Francji. I też staraliśmy się oddać przynajmniej z polskiej perspektywy, tę francuską taką delikatność, ale tą kurtuazję, tą taką, ja nie wiem jak to nazwać, z polskiej perspektywy się zawsze patrzy na Francuzów, że oni są tacy en. I gdzieś w tym wszystkim, zwłaszcza moja postać, zdecydowanie to ma. A właśnie, proszę coś o pani postaci, bo to jest ciekawe bardzo. Ja gram zdradzaną żonę, ale właśnie taką żonę z wyższych sfer, taką damę, która jest przekonana, że z pieniędzmi, które ma i z pozycją, którą ma, i ten mąż, którego zawsze traktowała jako wspaniałego, cudownego męża, który zawsze był dla niej cudowny, zupełnie dla niej ogromnym zaskoczeniem jest to, że ten mąż zdradza.
Więc też to, jak ona się denerwuje, jak ona się złości, jak próbuje hamować tę swoją złość, oczywiście zachowując klasę i dystynkcję, a z drugiej strony, jak puszczają nerwy, no to niestety okazuje się, że w takich sytuacjach potrafi być i kapryśna, i taka wręcz no wiadomo, jak człowiekowi puszczają nerwy, to i gubi tą klasę. Nieprzewidywalna, tak? Tak, jest nieprzewidywalna i taka jest ta moja postać. Ja myślę, że też w trakcie grania tej postaci i tak rozwijania się tej postaci z każdym spektaklem jeszcze sobie jakieś tam smaczki na pewno dołożę do tej postaci, ale tak ją właśnie budowałam z takiego swojego wyobrażenia o tych paniach z klasą, tych francuskich, które są pięknie zawsze ubrane, nienagannie, dużo biżuterii, piękna fryzura, ładny kostium, śliczne buciki. I to wszystko razem jest takie, że one są zawsze opakowane w taką dystynkcję i w taką uszytą konwencję. No ale czasem jak coś pójdzie nie tak, to ten worek piękna po prostu pruje się i nagle wyłażą już niestety takie po prostu ludzkie wady. Czyli pozory mylą, tak? Tak. I to wszystko jest takie, ale to jest wszystko oczywiście bardzo, bardzo zabawne i myślę, że publiczność się świetnie będzie bawić. I będziecie grać w kilku miastach, prawda? Myślę, że w całej Polsce, więc myślę, że tych miast będzie kilkanaście, jeśli nawet nie kilkadziesiąt. Aha. A może nawet będą plany, żeby wyjechać z tym gdzieś za granicę, bo wiem, że i Anglia czasem zaprasza spektakle i w Niemczech, i chyba do Francji też czasem jeździ się na jakieś festiwale, więc kto wie, może zawitamy też do Francji. Bardzo byśmy chcieli. To myślę, że to jest jeden z kilku dobrych pomysłów na destynację tak zwane. Tak. Tym bardziej jeśli to jest farsa, to myślę, że może się spodobać na zachodzie, jak najbardziej. Tak. No to świetnie. Jeszcze zanim przejdziemy do muzyki, bo wiadomo, że to jest temat rzeka i bardzo ważny temat, to ja bym chciała wspomnieć o dubbingu, bo wydaje mi się, że pamiętam niektóre z Pani kreacji dubbingowych z mojego dzieciństwa, bo Pani pracowała przy Aladynie, prawda? I Tak. przy filmach Wszystkie psy idą do nieba, prawda? Tak. To były moje ulubione filmy, chociaż Wszystkie psy idą do nieba wywoływały u mnie taki płacz, że patrzyłam tylko przez chwilę i uciekałam, bo byłam na to strasznie wrażliwa, ale pamiętam Pani głos. I zawsze mnie w ogóle dubbing fascynował jako praca. Myślę, że wielu osobom wydaje się, że dubbing to jest coś prostego. Ja uważam, że wręcz odwrotnie. No właśnie. Jakby mogła Pani coś opowiedzieć, jak wygląda praca przy dubbingowaniu filmów i w ogóle przy filmach dla dzieci? I jedno zdanie na temat muzyki, a propos muzyki dziecięcej. Teraz w tym tygodniu też słuchałam takiej kompilacji, gdzie łączy Pani kilka piosenek dla dzieci w jedno. Jest genialna i też to mi przypomniało trochę dubbing, bo tam jest część jest mówiona, część jest śpiewana, prawda, w tej kompilacji. Ale jakby Pani mogła coś jakby przybliżyć nam dubbing, jak wygląda taka praca, jak się wybiera i role i... Dobrze. Rzeczywiście rozdzielę tę piosenkę od dubbingu, bo ona choć wykorzystuje piosenki z mojego dzieciństwa, to jest zupełnie inny projekt i o nim też chciałabym powiedzieć, bo on jest bardzo wyjątkowy, ten płytowy. A jeśli chodzi o dubbing, to właściwie to była moja pierwsza praca w ogóle, jak się przeniosłam z Wrocławia do Warszawy. I ta praca trwała blisko 10 lat. I rzeczywiście to były takie czasy, kiedy dubbing, może słowo startował byłoby dużym takim niedoszacowaniem, ale na pewno nie był zbyt popularny wśród aktorów. I była nas w sumie relatywnie dość niewielka gromada aktorów, którzy się zajmowali tym dubbingiem. A to skutkowało tym, że praktycznie ja wychodziłam do pracy dubbingowej na godzinę załóżmy 10 i wracałam do domu o 22, bo tych aktorów, którzy się wyspecjalizowali, podkreślam to naprawdę 3 grubymi liniami, wyspecjalizowali w dubbingu w tamtych czasach, to była naprawdę taka specjalizacja, powiedziałabym, bo i to też znowu podkreślę,
kilka razy, nie każdy aktor, nie każda osoba umie pracować w dubbingu. To jest naprawdę spora sztuka, bo praca wygląda tak, że wchodzimy do takiego, powiedzmy sobie, pomieszczenia, w cudzysłowie, kinowego, gdzie albo na dużym ekranie, albo nawet na ścianie, bo dzisiaj to są już takie te studia bardzo wyspecjalizowane, ale na dużym telewizorze wyświetlany jest film, my mamy słuchawki, w słuchawkach słyszymy oryginalną ścieżkę dźwiękową. Na pulpicie mieliśmy jeszcze na kartkach, dzisiaj to już jest znowu skomputeryzowane, ale kiedyś to było po prostu na kartkach, wydrukowana lista dialogowa, czyli to, co każdy z nas, więc najpierw to trzeba było sobie tam zaznaczyć, która jest moja. Kilkukrotnie się oglądało fragment, na przykład minutowy, czy tam jakąś sekwencję. W tym czasie czytaliśmy te teksty, żeby każdy sobie czytał swój tekst, żeby oszacować, ile trwa czas od startu kwestii do końca. Sprawdzaliśmy, czy wszystko się mieści w tak zwanych kłapach, czyli zaczynam mówić i kończę i to jest dokładnie w tym samym czasie i jeszcze się muszą zgadzać kłapy, no bo jak rysunek jest, załóżmy taki, że to tam, prawda, postać rusza, no to osoba, która pisała te dialogi, też musi to uwzględniać, ale nie zawsze się to zgadzało, więc to był czas na to, żeby w razie czego zrobić poprawki, coś zamienić, zrobić oddech, coś wpisać sobie w te takie poprawki i trzeba było to zrealizować podczas nagrań. Najpierw próby, a potem nagrania. Piekielnie żmudna sprawa, piekielnie żmudna historia, której nie wszyscy potrafili się nauczyć. Mistrzowie, do których oczywiście może to nieskromne, ale również się w tamtym czasie zaliczałam, myśmy potrafili nagrywać filmy bez prób. Bez prób. Czyli nie było tego etapu próbnego, tylko myśmy po prostu w trakcie mieliśmy już tak wyczulone uszy i oko, że, bo trzeba sobie zdawać sprawę, jednocześnie trzeba czytać listę dialogową, ale mieć zeza rozbieżnego, jednym okiem czytać listę dialogową, a drugą patrzeć na ekran, który był przecież w innym miejscu, prawda? I naprawdę mistrzowie potrafili to robić równocześnie. Oczywiście, że jak był jakiś błąd, to trzeba było to poprawić, to nie był problem, ale no byliśmy, w związku z tym też ci mistrzowie, ponieważ szybko pracowali, to byliśmy obsadzani w większości filmów, więc na moim koncie jest naprawdę mnóstwo, no na pewno ponad 1000 filmów, mniejszych, większych, kinowych, serialowych, pojedynczych, krótkometrażowych, długometrażowych, głównych ról, drugich ról, no zagrałam tego tak mnóstwo, że dzisiaj czasem jak ktoś mówi, bo pani coś tam nagrała, a ja w ogóle już nie pamiętam, że coś takiego nagrałam, bo tego było tak dużo, że nie sposób zapamiętać, ale muszę przyznać, że to była praca niezwykle fascynująca, ogromnie rozwijająca mnie jako aktorkę, bo dla ludzi, którzy nie pracują w mojej branży, nie pracują jakby w świecie aktorskim, to się może wydawać, tam to sobie tam podłożę, dźwięk i tak dalej, ale tak naprawdę my jako aktorzy na scenie teatralnej mamy w orężu kostium, rekwizyty, światło, swoją twarz, swoje amplua, no i głos, rzecz jasna, prawda? Natomiast w dubbingu mamy tylko głos. Ja się nie mogę podeprzeć miną, którą zrobię, no bo ta mina jest w postaci. Więc ja muszę tak rozpoznać tę postać rysunkową, tak ją ożywić tylko i wyłącznie swoim głosem, żeby ona była wiarygodna. I tu jest chyba tak naprawdę najtrudniejsza rzecz, żeby umieć tak uplastycznić swój własny głos, żeby zagrać małą dziewczynkę i starą babę, która potrafi tam huknąć i ten. Więc jakby ta plastyczność i elastyczność głosu jest właściwie kluczem do tego, żeby w dubbingu dawać sobie radę i dostawać ogromny wachlarz różnych ról. Ja oczywiście jak zaczynałam pracować w dubbingu, to głównie dostawałam księżniczki, tak jak właśnie w Aladynie, Jasminę, czy grałam w Księżniczkę Łabędzi, pierwszy mój film kinowy. No, ale długo grałam same księżniczki, bo ja miałam dość bardzo taki wysoki głos i i to było takie oczywiste, że Olga Bończyk będzie grała księżniczki, no ale księżniczki są okropnie nudne, no bo one są takie wiadomo. Więc mi się marzyły już takie role charakterystyczne, żeby zagrać jakąś taką
rolę z krwi i kości, no to potem jak siłą rzeczy z latami zaczął mi się obniżać głos, ja też wiedziałam, że ta elastyczność mi się zaczyna zwiększać, no to też zaczęłam dostawać rolę matek, więc ten głos już był taki pełniejszy, cieplejszy, głębszy, ale też dostawałam jakieś role czarownic, złych kobiet, jakichś wampirzyc i to też mnie bardzo jakby ubogacało mój warsztat. No ale po 10 latach pracy w dubbingu dość mocno rozwinęła mi się też kariera wokalna, ale też serialowa przed kamerą i trochę też ten rynek się zmienił i też pomyślałam sobie, że trzeba wpuścić młodych, niech się uczą, niech się rozwijają, niech posmakują tego chleba dubbingowego. Ja się zaczęłam odsuwać od dubbingu jakby trochę świadomie. Teraz jestem zapraszana do dubbingu, bardzo rzadko, ale jestem i naprawdę robię to z wielką przyjemnością, bo tak wracam trochę tak jakby do swojego takiego domu. Często moi koledzy, z którymi ja lata temu zaczynałam pracować w dubbingu, dzisiaj oni są reżyserami i to oni prowadzą tych młodych i to jest, jakby zmieniło się pokolenie. Ale zawsze dubbing będzie w moim sercu bardzo, bardzo jakimś takim dobrym czasem we moich wspomnieniach i zawsze będę myślała o tej pracy jako o takim bardzo ważnym elemencie, który dużo mi dał w mojej pracy aktorskiej. To jest godne podziwu, ten ogrom ról dubbingowych, którego pani dokonała. Tak. Mało jest osób, które mogą się poszczycić aż takim zasobem w tej dziedzinie. To prawda. Muszę przyznać, że jestem, pomimo już naprawdę nie gram chyba z 15 lat albo i więcej, tak intensywnie jak wtedy, ale chyba ciągle, gdyby zliczyć role zagrane, to myślę, że ciągle jestem w czołówce. No i to jest najzabawniejsze, bardzo często spotykam właśnie takie kobiety czy mężczyzn jak pani, dorosłych, dojrzałych, którzy mówią, że się wychowali na moim dubbingu i to jest dla mnie też takie, zawsze to o tym sobie uśmiecham się do tego, bo to znaczy, że no, myślę, że ze 2 pokolenia wychowały się na bajkach, którym dałam swój głos. Tak, naprawdę tak jest. To jest, myślę, że takich osób jest całkiem sporo w Polsce, które pamiętają pani głos. Tak, zdecydowanie tak. I to bardzo cieszy, bo zawsze ja sobie myślę, w taką dygresję trochę może osobistą wtrącę, że kiedy dorosłam i ktoś się mnie pytał, a dlaczego pani została artystką, to zawsze pierwsza myśl, która mi przychodziła do głowy, to taka, że chciałabym zostawić po sobie jakiś ślad. Oczywiście dzisiaj to też są moje płyty o rolach teatralnych, czy no, może filmowe zostają, prawda, na taśmach, ale role teatralne przemijają i potem po latach mogą być już niepamiętane, ale właśnie to, co jest w dubbingu, to, co jest na taśmie filmowej, czy na płytach moich, to już zostanie na wieki wieków. No, myślę, że tego się nie da wymazać. I ogromnie się cieszę. I to jest chyba tak naprawdę też klucz do tego uprawiania mojego zawodu, że naprawdę zawsze chciałam, żeby coś po mnie zostało. I to jest taką moją pociechą. To są takie pozostawione po mnie dzieci, które niezależnie od tego, ile lat upłynie od momentu powstawania danych ról, czy filmów, czy płyt, to one są i zawsze można do nich wrócić. To mnie zawsze bardzo cieszy. To jest piękne. Skoro jesteśmy już przy płytach i nagraniach, to może powiemy właśnie coś, to się nazywało bajkowe kompilacje, prawda? Bajkowy świat. O, bajkowy świat, dokładnie. Może powiemy coś o bajkowym świecie i o pani singlu, który nazywa się Być narzeczoną twą i który miał premierę chyba nie tak dawno temu, prawda? W każdym razie jest bardzo wysoko wszędzie nadal. To naprawdę? chciałam podkreślić. Tak, jak szukałam pani znaczy licznych dokonań, to mi wyskoczyło jakby na samej górze. O, to ciekawe. Nawet przyznam, że ja w ogóle tego nie sprawdzam, więc jestem zaskoczona. Ale to musimy teraz znowu oddzielić 2 rzeczy, bo mój bajkowy świat i ta płyta, o której myślę, że sobie porozmawiamy, bo uważam, że to jest takie dzieło mojego życia, to jest jakby inny temat. A ja w tej chwili, a Być narzeczoną twą,
to jest projekt, który tworzę jakby jako nową płytę. I to są piosenki, które skomponował przed laty nieżyjący Piotr Figiel, spod których skrzydeł, który skomponował również takie piosenki jak Powrócisz tu, czyli piosenka, którą wszyscy znamy w wykonaniu Ireny Santor. To był Świat, to z kolei śpiewała Sipińska. No właśnie Być narzeczoną twą. Jest jeszcze Z tobą bez ciebie, to jest piosenka Ewy Bem. No, w każdym razie jest wiele piosenek Piotra Figla, które mają się znaleźć i znajdą się na tej płycie i które nagrywam jako single na razie i wrzucam je do sieci, żeby można je było się z nimi zapoznawać i żeby można było je słuchać. Za chwilę we wrześniu też będzie miała premierę kolejna piosenka, która już jest zgrana i jest już ukończona. Dosłownie kilka dni temu dostałam master piosenki właśnie też Piotra Figla, którą śpiewał Krzysztof Krawczyk. To jest piosenka pod tytułem no właśnie, dobre pytanie. Gdzie się umiałam, jaki to jest tytuł. Znajdziemy nawet w nagraniu. A na sekundę tylko przerwę. Czy Być narzeczoną twą to jest według tekstu Młynarskiego Wojciecha może? Tak, tak. Tak. Bo znalazłam, że Irena Jarocka też ją śpiewała. To jest, tak. To jest ona zrobiła to jakby pierwsze wykonanie i wrzucam te single właśnie po to, żeby ostatecznie miała się z tego stworzyć cała płyta. I szczerze mówiąc nie sprawdzam, która z tych piosenek jest wysoko czy niżej. Każda z tych piosenek to też jest moje dzieciństwo, prawda, bo ja się na tych piosenkach po prostu zwyczajnie wychowywałam. Ale Piotr Figiel, czyli kompozytor tych piosenek, no zawsze był dla mnie takim mistrzem, który w tamtych latach tworzył piosenki inne od wszystkich. One zawsze miały przepiękne melodie, bardzo piękną harmonię, nie do końca taką oczywistą i to mnie zawsze w nim przyciągało. A co zabawne, okazuje się, że Filip Siejkas, który jest aranżerem, producentem tych piosenek, on jest bratankiem Piotra Figla. Więc okazało się, że w zasadzie to jest rodzinny układ i siłą rzeczy Filip miał prawo zrobić swoje własne autorskie aranżacje do tych piosenek swojego wujka. No i tym kluczem po prostu wyszukujemy kolejne piosenki pana Piotra i nagrywamy je. No i za chwilę powinna się, myślę, że może wiosną przyszłego roku będzie już płyta z piosenkami Piotra Figla, a na pewno się na tej płycie znajdzie Być narzeczoną twą. Świetnie, genialnie. To może teraz o tym projekcie bajkowym. Tak, o tym bajkowym. To znaczy, to nie jest, ja powinnam mieć tutaj, mam nadzieję, okładkę tej mojej płyty. Oczywiście na złość nie mam, nie przygotowałam się, bo nie wiedziałam, że będzie. Ale ma Pani na pewno opowieść w głowie, jakąś taką. Tak, ale zaraz może jednak. Super. Nie. Ale zaraz, ja ją mam, bo chciałabym ją pokazać. Dobrze, chętnie. Wyciągnę tutaj z kuferka. Świetnie. Mamy okazję zobaczyć okładkę. Pokój mój, roboty. To jest płyta. Aha, tak, to ja też gdzieś ją widziałam. Tak, było napisane, znaczy był tytuł Wracam i sama okładka, tak. Bardzo fajne kolory. Tak, to jestem ja namalowana i to jest też osobna, bardzo piękna historia, o której mogę też opowiedzieć, ale ta płyta jest dla mnie bardzo szczególna. Już powiem dlaczego. Jest wyjątkowa w ogóle na skalę polską, ponieważ w Polsce nikt takiej płyty nie nagrał. Ponieważ na tej płycie ja śpiewam sama ze sobą, bez żadnych instrumentów. Nie ma tutaj żadnego instrumentu. Sama śpiewam ze sobą na 6 głosów, takie jazzujące aranżacje polskich przebojów. Na tej płycie znajdują się takie piosenki jak Walca Bara, Wymyśliłam cię, Oczarowanie, Jeszcze w zielone gramy, Dwa serduszka, Ktoś mnie pokochał z Kaldów. Właśnie i tu jest ten mój bajkowy świat, czyli ta kompilacja tych i tam w tej piosence, jak pani się jej przysłucha, nie ma żadnego instrumentu. Ja tam śpiewam sama ze sobą na 6 głosów. Tam nie ma
nie ma żadnego dźwięku, który został wydobyty przez instrument, tylko mój głos. Niesamowite. Ja jej słuchałam chyba 3 razy w tym tygodniu dosłownie i nie byłam chyba tego świadoma, że nie ma instrumentów, ale zrobiła na mnie wrażenie jako coś oryginalnego. Także to Bo od razu jest. rzuca się, że tak powiem, W Polsce nikt jako nie coś nagrał nowego. takiej. Tak, w Polsce nikt nie nagrał takiej płyty. No, to można przyrównać do tego, co robi Bobby McFerrin. Tak? On nagrał tą piosenkę Don't Worry, Be Happy. Ona też jest nagrana właśnie samym wokalem. Tam nie ma żadnego instrumentu. Więc ja się odważyłam na nagranie takiej płyty i tu znowu powiem nieskromnie, bo umiem. Bo ja tak naprawdę się wychowywałam na śpiewaniu wielogłosowym, tylko że 40 lat temu zaczynałam z zespołem gospelowym, który śpiewał a cappella, ale każdy z nas śpiewał swój głos, prawda? A po 40 latach uznałam, że chcę sama ze sobą jakby dokonać czegoś, czego w Polsce nikt nie zrobił. Na świecie się parę osób takimi rzeczami zajmuje, to nie jest nic jakiegoś nieosiągalnego, ale rzeczywiście, żeby coś takiego osiągnąć, trzeba mieć ogromny warsztat, to po pierwsze, ogromną też umiejętność śpiewania wielogłosowego i też ogromną dyscyplinę. Wiele elementów się na to nie chcę zanudzać, ale to jest naprawdę ogromny wysiłek. Dlatego też stworzyłam w domu, tutaj w tym pokoju, takie mini studio. Kupiłam porządny lampowy mikrofon, sprzęt i tak dalej. I tak naprawdę nagrywałam tę płytę przez blisko 2 lata u siebie w domu. Bo nie potrzebowałam żadnego studia, sama nauczyłam się sprzętu, programu nagrywającego i ślad po śladzie nagrywałam tę płytę sama w domu. Oczywiście potem zgranie i tak dalej, to wysłałam do profesjonalnego studia, wszystko się potem odbyło tak jak się powinno odbywać, ale tak jak powiedziałam, te wszystkie piosenki i te wszystkie przeboje, które wszyscy znamy z wykonań ludzi, legend naszej polskiej piosenki. Ja tutaj umieściłam, ale w zupełnie innej wersji i naprawdę polecam. Ona jest na Spotify'u, więc można spokojnie to posłuchać na Spotify'u czy na Tidalu. Tak, cała jest dostępna pod tytułem Wracam, Olga Bończyk. Można sobie tego posłuchać i tak jak powiedziałam, to jest dzieło mojego życia. Ja myślę, że niczego lepszego, bardziej ambitnego już chyba w życiu nie zrobię, ale myślę, że to jest taka kropka nad i też moich umiejętności, tego, co potrafię zrobić i tego, do czego w życiu tak naprawdę zmierzałam, do tej jakości w mojej sztuce, którą uprawiam, uciekać od byle jakości, od szybkiego poklasku, szybkich prostych pioseneczek, które każdy może zaśpiewać. Ja zawsze gdzieś sięgałam po rzeczy, i po materiał, który jest ambitny, może nie jest w związku z tym tak oczekiwany przez stadionową publiczność, ale też mam świadomość tego, że ja nie pracuję dla stadionowej publiczności. Ja naprawdę uwielbiam swoją publiczność. Wczoraj zresztą miałam też koncert pod Wrocławiem i publiczność była fantastyczna. Ja zresztą też gram z fantastycznymi muzykami, najlepszymi muzykami jazzowymi w tym kraju i mam takie poczucie i taką pewność, że naprawdę robię rzeczy bardzo wartościowe, które też ludzie słuchają, bo te piosenki są znane i lubiane, tylko rzecz polega na tym, że ten materiał jest opakowany po prostu w bardzo dobrą jakość i ci ludzie słuchają piosenek znanych i lubianych, ale one są naprawdę wykonane w sposób taki najbardziej szlachetny i najbardziej taki godny i to jest to, do czego zawsze zmierzałam. I ta płyta też jest taką pieczęcią moją, myślę, taką pieczęcią tego, do czego w życiu zmierzałam i wszystko inne, co dzisiaj zrobię, bo nagrywam ciągle piosenki, za chwilę kolejna premiera, nagrywam też jakieś kolejne rzeczy, bo już to jest zgrane, kolejną nagrywam, już w zasadzie nagrałam, więc jestem cały czas w procesie, natomiast każda z tych rzeczy, do których się zabieram, bardzo dla mnie jest ważne to, żeby to była po prostu taka najwyższa jakość i żeby to miało naprawdę taki sens.
Nie wiadomo, czego jeszcze pani dokona, także proszę nie mówić, że to jest Powiem, czego najlepsze. bym chciała, bo zawsze, nawet ostatnio rozmawiałam, zresztą nie pierwszy raz i nie tylko z nim, z takim uznanym saksofonistą, ale też Włodzimierz Korcz, z którym współpracuję od lat. On zawsze mówi, to jest nieprawdopodobne, że jesteś 40 lat na rynku, a nie masz swojego przeboju. No Korcz, który napisał wiele przebojów dla wielu artystów, no wie, co mówi. I on mówi, to jest nieprawdopodobne, nie masz przeboju swojego własnego, pod którym mogłabyś się podpisać, a śpiewasz tak dużo koncertów. Ale kiedyś, no nieraz był na moim jakimś tam występie, czy rzecz jasna słyszał, jak śpiewam, i powiedział, ale mówi, ja wiem, dlaczego ty masz mimo wszystko taki sukces, bo nawet jeśli śpiewasz covery, czyli piosenki, które już były kiedyś dla kogoś napisane i ktoś sprawił, że one się stały przebojami, a on mówi, śpiewasz tak, jak one by były napisane dla ciebie. I ty śpiewasz po prostu je tak, jak swoje piosenki. I ludzie to po prostu czują i odbierają te moje wersje tych piosenek jako moje własne. Ale jeśli miałabym o czymś marzyć, to na pewno o przeboju, pod którym mogłabym się podpisać, że śpiewa ten przebój cała Polska. Tego mi chyba tak naprawdę w życiu zawodowym zabrakło. To nie jest tak, że to jest rzecz niezbywalna, że ja bez tego będę czuła, że moja kariera jest nic nie warta, wręcz przeciwnie. To, co robię, mnie bardzo uszczęśliwia i uważam, że to, co zrobiłam w życiu, jest super. Ale gdyby do tego koszyczka jeszcze dorzucić taki przebój, który śpiewałaby cała Polska, no to byłabym naprawdę chyba, to już byłaby taka wisienka na torcie. Ale jaka jest właśnie recepta na przebój? Bo ja osobiście uwielbiam pani piosenkę na przykład Więcej niż kochanek. Mhm. Naprawdę, mogłabym jej słuchać non-stop. I dla mnie ta piosenka jest idealna na przebój. To znaczy ma i rytm, i melodię, i wspaniały tekst, i energię, i tak dalej, można wymieniać. A jednak to, co staje się ostatecznie przebojem, nie mówię teraz o pani, ale w ogóle w muzyce, jest w dużej mierze nieprzewidywalne, prawda? Nie można powiedzieć wcześniej, o, to będzie przebój. Znaczy, rzadko się to udaje. Czyli nie ma właściwie takiej recepty na przebój, że zaplanujemy sobie, że nagramy to i to według takiego tekstu, melodii tej osoby, kompozycji takiej i takiej i to będzie za 2 miesiące przebój nie wiem. Nie, zdecydowanie. To znaczy, ja niestety jestem w takim trochę potrzasku. Nie skarżę się, żeby też sprawa była jasna, ale takie są fakty. Właściwie mówię o faktach, a nie mówię tego w formie skarżenia się. Ponieważ jestem aktorką też, bardzo trudno w wielu kręgach umiejscowić, kim jestem. I często słyszę, że a też jestem sama producentką swoich wszystkich płyt, nie jestem dopasowana do żadnej wytwórni płytowej, tak? Nie mam żadnej takiej korelacji, więc, a nie jest żadną tajemnicą, żeby zaistnieć w radiu, czy w jakichś mediach takich bardzo ogólnopolskich, no to trzeba mieć wejścia, tak? Trzeba wiedzieć, jak wejść do tych stacji. Ja nie wiem, jak się wchodzi do stacji, nie wiem właściwie jedyną stacją, która z przyjemnością puszcza moje piosenki, to jest Polskie Radio. Ale to jest kwestia znajomości konkretnych osób, czy reklamy? Myślę, że tak. Myślę, że to jest pewien rodzaj układu wytwórni z radiami. Szczerze mówiąc, nawet nigdy się nie dociekałam tego. Pewnie jest wiele różnych powodów, dla którego piosenka ląduje. Technicznie mówi się, że piosenka, która ma na przykład wylądować w RMF-ie albo w Zetce, albo w jakichś takich bardzo profilowych i mocno definiujących artystę stacjach, przechodzi tak zwaną, jak to się mówi, taką selekcję, znaczy coś takiego, jest takie badanie, wstępne badanie i jak to badanie przejdzie pozytywnie, no to taka piosenka ląduje gdzieś w rankingach takich, na playlistach w radiu.
Nie wiem, na ile te testy są prawdziwe i na ile one rzeczywiście potrafią uczciwie przepuścić piosenki, które mają potencjał przeboju lub też nie. Ja przestałam się o to bić, bo stwierdziłam, że ja nie mam na to ani siły, ani też jakiegoś takiego parcia, więc zupełnie to odpuszczam. Polskie Radio puszcza moje piosenki i niezależnie jaką przyniosę. I wiem, że sympatia dziennikarzy w Polskim Radiu dla mojej osoby jest ogromna, więc no, tam na pewno od czasu do czasu te moje piosenki się pojawiają. Na pewno nie w innych radiach, a na pewno nie w Zetce i na pewno nie w RMF-ie, a w jazzowych radiach, które w moim przekonaniu mogłyby spokojnie grać, też tych moich piosenek nie ma za dużo. Może to jest kwestia właśnie jakiegoś układu, może, nie wiem, nie chcę nikogo oskarżać o złą wolę, ale no jakby nie mam tego przebicia. W związku z tym też te moje piosenki nie funkcjonują. Czy te moje właśnie nowe, autorskie, czy też te, które są coverami, ale są w nowych aranżacjach. No jest jak jest. Może to jest też kwestia odbiorcy, bo z drugiej strony są tacy wokaliści jak Sana czy Dawid Podsiadło, którzy tworzą przebój za przebojem, za przebojem, za przebojem i wypełniają właśnie narodowy, tak? No ale pytanie, czy to są przeboje? Ale Dla właśnie, mnie- po pierwsze, czy to są przeboje w tym sensie, że lecą non-stop właśnie w RMF-ie czy w Zetce, tak? W tym sensie. Ale Niestety, to trochę nie jest tak ten jest. sam odbiorca, prawda? Zupełnie inny odbiorca niż pani, przynajmniej tak mi się Tak, wydaje. ale percepcja człowieka jest taka, że jeśli się, no niestety taka jest prawda, jak się 1000 razy usłyszy jedną piosenkę, to nawet jeśli ta piosenka nie jest dobra, to nasze ucho zapamiętuje to jako coś znanego, więc Tak. coś, co lubimy. To jest Tak, paradoksalnie, znaczy to jest irracjonalne, ale tak jest. Bo ja znam bardzo wiele piosenek, które z mojego punktu widzenia, jestem muzykiem, więc trochę się na tym znam, nie mają nawet cienia elementu przeboju, ale ponieważ radio już to tak natłukło, że wszyscy to śpiewają i pomimo tego, że treść miałka, muzyka, melodia też taka sobie, wtórna i niczego nie wnosząca, a jednak staje się przebojem i pół Polski czy Polska to śpiewa. Piosenki Sanach, no nie chcę w żaden sposób tego Tak, oceniać, tylko bo ja nie wtrąciłam. jestem od tego. Ja nie jestem od tego, ale to nie jest mój przedział jakby potrzeb emocjonalnych, które muzyka powinna nieść. Nawet dość niedawno byłam zupełnie przez przypadek na koncercie Sanach. Tak? I tak, ale to dlatego, że po prostu to była wielka gala, która kończyła się właśnie występem Sanach. I tak jak muszę powiedzieć, no, wyprodukowany ten koncert jest fenomenalnie. No właśnie. Fenomenalnie. Chyba Muszę przyznać, że to po prostu jest jakieś dźwiękowo-obrazkowe zjawisko. Naprawdę. No, sama bym chciała, żeby moje koncerty tak były produkowane i tutaj naprawdę chylę czoła do wszystkiego, co jest, znaczy do tego pudełka, w który wsadzona jest Sanach. Natomiast no jakby kompozycyjnie i tekstowo to nie jest dla mnie. To znaczy, ja może jestem już za duża, może jestem zbyt dorosła i dojrzała, żeby to do mnie trafiało, ale naprawdę muszę też przyznać i tutaj oddaję hołd i szacunek, cała publiczność bawiła się absolutnie fenomenalnie, wszyscy stali, klaskali, koncert odebrany prawie że w połowie na stojąco, więc no to tylko dowodzi tego, że każdy z nas ma inny gust, inne potrzeby, coś innego trafia nam do serca i do duszy i ja absolutnie, tak jak mówię, jestem pełna podziwu dla całego tego jakby widowiska, które zobaczyłam. Natomiast Sanach mnie jakby nie zasysa, tak? Nie wciąga, nie dotyka mojej duszy, nie dotyka mojego serca, ale może po prostu dlatego, że różni nas 20 lat różnicy wiekowej. Ona prawdopodobnie karmi się zupełnie inną muzyką, ja i zupełnie inną muzyką. Ona ma inne potrzeby, ja mam inne potrzeby. Mnie coś innego wzrusza i bawi, ją pewnie coś innego. A może w tym wszystkim jest po prostu też
format taki, to też trzeba uznać, tak, że to jest format na to, że takie są dzisiaj potrzeby rynku i ona się cudownie w to wstrzeliła. Ja pamiętam i ja naprawdę też tak jak uznaję Sanach za fantastycznie wyprodukowany produkt i nie można przejść nad tym do jakby tego zbagatelizować, bo ona absolutnie ona wypełnia stadiony i to jest wielki szacunek i wielki honor. Naprawdę oddaję jej to. Tak samo przed laty ich troje. To nie jest zespół mojego wyboru, ale nie mogę, to oni sprzedali miliony płyt, a nie ja. To oni sprzedawali tysiące koncertów, a nie ja. Więc ja No absolutnie... tak, ale pani się nie zwraca do masowego odbiorcy, Tak, prawda? Myślę, że to jest kwestia tak. nie tylko tego, co śpiewamy, co gramy, ale też jaki jest odbiorca, a grupy odbiorców są różne, prawda? Wydaje mi się, że pani marzeniem nie było nigdy, żeby wypełnić narodowy, tylko żeby nagrać dobrą, nie wiem, jazzowo-swingującą płytę. To nie jest samo, prawda, co ambicje i troje. A jeśli już idziemy tą drogą, to jak sobie pani tłumaczy fenomen disco polo w Polsce? Co oczywiście nie ma absolutnie żadnego związku z tym, o kim mówiłyśmy wcześniej. Tak, ale nie jest disco polowa. Nie, absolutnie nie, ale jako zjawisko, no jest jakaś po prostu masowa grupa ludzi, którzy świetnie bawią się przy disco polo. Ja przez wiele lat jeździłam do Zakopanego i chyba nigdy nie widziałam koncertów, na których byłoby takie tłumy na Sylwestra chociażby, czy choćby fenomen Zenona Martyniuka. W rozmowach codziennych wszyscy mówią: o nie, ja absolutnie nie słucham disco polo, to w ogóle to jest za przeproszeniem wstyd i hała i tak dalej, ale jednak ci ludzie gdzieś są, miliony, prawda? Jak to wytłumaczyć? Czy to jest, nie wiem, brak edukacji muzycznej, tak? Myślę, że to jest podstawa, to jest podstawa. A z ciekawości, zanim odpowiem na to pytanie, czy we Francji disco polo w ogóle jest takie zjawisko? Jest, ale jest marginalne, bym powiedziała. To znaczy, no wiadomo, są zespoły jakościowo słabe, które są popularne, ale nie na aż takim poziomie jak polskie disco polo w większości, tak, poza jakimiś polskimi perełkami disco polo, których jest niewiele, powiedzmy sobie szczerze. Znaczy, ja akurat dużo słucham muzyki wszelakiej, więc we Francji no nie jest to tak popularne. Na pewno nie tak jak w Polsce, gdzie wystarczy przejść przez centrum miasta w sobotę i dobiega disco polo, na przykład z sali weselnej i widać, że ludzie świetnie się bawią, prawda? Po prostu całe tłumy. I też słychać przez otwarte okna bardzo często, tak, w Polsce disco polo. Ja myślę, że pierwszym zasadniczym problemem jest oczywiście brak edukacji. I to jest, uważam, że w Polsce w tej chwili, z tego co wiem, to w szkołach od wielu lat nie ma takiego przedmiotu jak umuzykalnienie czy muzyka. Nie wiem, jak to się tam kiedyś... Nie ma. Jeszcze za moich czasów była. Ja jeszcze miałam muzykę, ale później już zlikwidowano. I to prowadzi do tego, że tak naprawdę coś, co kształtuje gusta muzyczne dzieci, jest w rękach rodziców. Jeśli rodzice za swojej młodości szli po najprostszej linii, no to mamy to, co mamy, tak? W to wszystko niestety w tym wszystkim w parze szły media, telewizja, która przez przynajmniej przez ostatnich 10 lat nieprawdopodobnie promowała muzykę disco polo. I to sprawiło, że człowiek, taki przeciętny Kowalski, nie obrażając Kowalskiego, bo ja też jakby mam taką świadomość i też patrzę na to jakby uczciwie. Jeśli jest popyt, to jest podaż. My jesteśmy też takim narodem, który wychował się na muzyce prostej, ludowej. Lubimy, żeby coś było na raz i na trzy, takie z przytupem, bo my tą góralską muzykę też tak lubimy, żeby było prosto, tam nieskomplikowanie, 2 funkcje na krzyż, 3, no najwyżej, żeby se potruptać, łatwa melodyjka i można się zabawić. I trochę ta nasza mentalność prostoty w muzyce i prostoty w zabawie sprawia, że no
znaleźliśmy sobie rozrywkę, może nie, żeby z tej ludowszczyzny poszło tak dość blisko do disco polo. Ja upatruję to jakby taką najprostszą linię, która się, nie chcę oczywiście obrażać muzyki ludowej, bo nie ma w tym nic, Nie o to no chodzi. muzyka ludowa jest prosta, bo ona miała być zawsze prosta i dla ludu. I mam takie poczucie, że disco polo jest taką estradową wersją trochę tej ludowszczyzny. I gdyby to zostało w sferze ludowszczyzny, to byłoby jeszcze piękne. Ale tak, to się uprościło już tak bardzo, że niestety muzykę disco polo wykonują bardzo często ludzie kompletnie do tego nieprzygotowani zawodowo, z głosami, powiedzmy sobie, no właśnie o takiej estetyce jak pan Martyniuk. I efekt jest taki, że zatraca się takie poczucie estetyki i piękna w muzyce, dla mnie na przykład. Więc ja tego oczywiście nie słucham i to nie jest mój żaden wybór. Muzyka, która mnie irytuje i drażni, ale znowu, no też nie można przejść obojętnie nad tym, tak? No ja nie będę odbierała prawa do istnienia komuś, kto jest w stanie wypełnić stadion taką muzyką. No, ja nie wypełniam stadionów. Tak, Więc... a przy tym są takie fenomeny jak, nie wiem, czy pani zna, ale na pewno Luke Rebel Babel, muzyka ludowa, a film Chłopi. No tak. To I tam jest na przykład muzyka ludowa, prawda? Tak. Na genialnym poziomie, więc to też da się zrobić, prawda? Oczywiście, ja właśnie o tym, bo ja mówię cały czas o jakości. No bo to jest trochę tak, że zrobię taki przeskok. W Ameryce bardzo popularna jest muzyka country. Ja nie przepadam za country, ale dlaczego? Dlatego, że ja jako dzieciak słuchałam country, które było wykonywane w Polsce przez polskich artystów i to było żałosne. I ja z tamtego czasu wyniosłam jakąś ogromną niechęć, ponieważ dla mnie to było no, takie piosenki trochę na pograniczu kiczu i takiego disco polo. Dla mnie to w ogóle w żaden sposób nie stanowiło wartości muzycznej i w żaden sposób mnie nie dotykało. Ale bardzo często słyszałam, bo ty nigdy nie słyszałaś prawdziwego country. I jak posłuchałam płyt country, znaczy, żeby sprawa była jasna, no jak już się kurczę nakarmiłam w dzieciństwie tym swoim nielubieniem country, to nadal uważam, country to nie jest mój ulubiony gatunek, ale słyszałam country piosenki naprawdę w tak genialnych wykonaniach, że naprawdę kapcie mi spadły. I oczywiście dalej twierdzę, że to nie jest mój wybór, to nie jest muzyka, której słucham, ale zmierzam tylko do tego, że rzecz idzie o to, jak wykonać tę piosenkę daną. Że to nie gatunek jest winny, nie piosenka, nie kompozycja. No tekst może być lepszy, wiadomo, ale naprawdę i nie wszystko musi być jazzem. I nie wszystko musi być dobrym rockiem. I nie wszystko musi być dobrym bluesem. Naprawdę nawet to disco polo mogłoby po prostu mieć lepszych wokalistów, lepsze aranżacje, lepsze instrumenty, lepiej to po prostu wykonać. I wtedy może, nie wiem, tacy ludzie jak ja może mieliby nawet jakąś przyjemność w słuchaniu tego. Ale no właśnie rzecz idzie o to, że to właśnie nie ma być jakościowe, tylko to właśnie ma być muzyka dla mas. I tu się chyba cała rzecz rozbija. Że właśnie o to chodzi, żeby to było najprostsze ze wszystkich prostych możliwych rozwiązań. Więc... A na pewno ten mariaż władzy, który miał miejsce w TVP chociażby w ostatnich latach z zespołami no, słabej jakości disco polo nie pomaga, prawda, w edukacji i promocji takiej muzyki, jaką pani uprawia, bo no, łatwiej jest zrezygnować z tak zwanej misji mediów i puszczać to, co było puszczane przez lata i jeszcze na tym wygrywać, wiadomo w jakim sensie, tak, politycznie, niż zajmować się no, mówieniem, opowiadaniem o muzyce bardziej złożonej, bardziej skomplikowanej, wysokojakościowej, tak nazwijmy. Tak. No ale tak jak mówię, no to są rzeczy, z którymi walczyć chyba w ogóle nie ma sensu. To istnieje. Ja też
Nie oskarżam ludzi, którzy słuchają takiej muzyki Jasne, o zły gust, bo każdy ma gust, jaki ma. oczywiście. Podejrzewam, że ktoś, kto chciałby na przykład ktoś, kto słucha disco polo, gdyby przyszedł na mój koncert, to mógłby się zanudzić na przykład, tak? Albo mógłby w ogóle nie poczuć tego klimatu, którego oczekuje od muzyki. I nie można z tym dyskutować, nie można z tym walczyć, no bo każdy ma prawo wyboru, tak? Tak jak ja na przykład, nie wiem, nie jem mięsa, a wolę na przykład rybę, no to ktoś może powiedzieć, że ryby do ust nie weźmie, woli z dobrego steka. No i no też nie ma co z tym walczyć, prawda? No nie ma co dyskutować. No każdy ma, albo ja na przykład zamiast mięsa i ryby wolę na przykład zjeść warzywa. Ktoś mówi, a ja warzyw to w ogóle nie tknie, bo to co to za jedzenie? No i po co z tym dyskutować? No? Myślę, że tak jak powiedziałam, jeśli podaż jest, bo jest popyt. I jeśli tak długo, jak to będzie funkcjonowało, no tak długo będziemy jakby obserwowali na rynku muzycznym czy jakimkolwiek innym no, takie zjawiska. I dla mnie jedynym sposobem na to, żeby dać sobie z tym radę, jest po prostu omijać te miejsca, w których nie będziemy się czuli dobrze. Czyli ja nie pójdę na koncert disco polo, a fani disco polo nie przyjdą na mój koncert. I myślę, że wszyscy się pogodzimy, bo miejsca dla artystów w Polsce i w ogóle na świecie jest bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie w nim swoje miejsce, jeśli ma coś artystycznie do powiedzenia. No na szczęście mamy wolność wyboru i to jest chyba najważniejsze. Otóż to. A propos radia, to jednak pani piosenka, mówię jako przykład, Z tobą bez ciebie, znalazła się wysoko w notowaniu chyba Top Jazz Radia Peak, prawda? Tak, Widziałam, tak, że była tak. wysoko notowana, także jednak no jest, nie wiem, kiedy można to nazwać niszą, ale jest cała grupa odbiorców, którzy bardzo wysoko notują typowo jazzowe czy swingowe piosenki i są nimi No tak, zachwyceni, to jest ranking piosenek, jakby, bo to jest jazzowa taka audycja. I rzeczywiście w tym radiu, akurat tym bydgoskim radiu, Radiu Peak, jestem częstym gościem i moje piosenki bardzo często tam lądują. Sporo piosenek właśnie z tej płyty, z tej właśnie płyty wracam, tam znajdowało się naprawdę bardzo wysoko, więc przez długie tygodnie, żeby nie powiedzieć miesiące, więc taka jestem dumna, że tam na tej platformie ta moja płyta i moje piosenki zostały bardzo wysoko oceniane i długo się utrzymywały na listach przeboju, na liście przebojów. Ale tak jak mówię, no takich miejsc jest też niewiele. Niewiele radii, które trudno się odmienia, to słowo, zgadzam się. Które promują taką muzykę. Ale cieszę się, że mimo wszystko te moje piosenki gdzieś tam docierają do wrażliwych uszu i te piosenki są doceniane. To jeszcze, żeby chwilę pozostać przy muzyce, Piosenki z klasą, to jest album, prawda? Pierwszy mój album. No właśnie, przesłuchałam cały od początku do końca. Tam są covery właściwie, tak? Wersje, na przykład jest Si tu n'existe pas, chyba, nie pamiętam jaki jest polski tytuł. Chyba nie. Jeśli ty nie istniałbyś, ale chyba tej piosenki tam nie ma. Chyba, że ona była razem na liście, może Spotify albo YouTube'owej, była może wrzucona razem, bo u mnie się pojawiła jako z tego albumu. No w każdym razie nagrała pani covery New York, czy Kabaret, prawda? Pamiętam z Liza Minnelli, czy wydaje mi się, że było też Somewhere Over the Rainbow, prawda? Z Judy Garland gdzieś. Tak. No ten album ma potencjał międzynarodowy i jak się pojawił pomysł w ogóle na wybór, że nagramy to i to, a nie coś innego? Po prostu to były pani ulubione zagraniczne piosenki, zachodnie, nazwijmy to tak? Czy coś... Trochę, nie ukrywam, że to był w ogóle taki wybór trochę, nie chcę powiedzieć, że przypadkowy, ale trochę wymuszony tym, co na tamten moment śpiewałam, bo to był początek mojej kariery, takiej solowej, wokalnej. Ja wtedy współpracowałam z takim fajnym zespołem Salted Peanuts, z którym nagrałam tę płytę, wrocławskim zespołem, chłopakami, z którymi zresztą studiowałam na Akademii Muzycznej.
I myśmy mieli jakiś tam repertuar właśnie złożony z tych piosenek. I one się trochę układały w piosenki filmowe. Na tej płycie też nie znalazły się dwie inne piosenki, czy nawet trzy, które chciałam umieścić. Między innymi tam miała się na przykład znaleźć piosenka, ale nie dostałam na nią praw. Piosenka z filmu Właśnie wszystkie psy idą do nieba. O, Tam jest taka jedna piosenka, którą śpiewa taka psica w takim nocnym klubie. I ciekawe. tak, jest chyba w drugiej części Wszystkie psy idą do nieba. Ja tam zaśpiewałam, nie grałam chyba tam żadnej postaci, tylko właśnie zaśpiewałam tę postać, tę psicę. Taka, która śpiewała, no już nie pamiętam tytułu, bo to było naprawdę dawno, ale fantastyczna piosenka, którą śpiewałam na koncertach i byłam przekonana, że jak ją nagram na płytę i ona została nagrana, ta piosenka, musiałam zdobyć prawa na te piosenki poszczególne i okazało się, że producenci się wyparli, że oni w ogóle nie mają do tego praw. W każdym razie nie przedłużając, nie dostałam praw, więc ta piosenka nie została umieszczona. I potem jeszcze jedną piosenkę też nie dostałam praw, znaczy po prostu się nie odezwali producenci. W każdym razie ostatecznie pomysł był taki, żeby tam się znalazły piosenki filmowe. I rzeczywiście, no, Kabaret, New York, tam jest jedna piosenka zaśpiewana chyba w ogóle znaczy nie jedna, bo New York też jest po amerykańsku, po angielsku i jest jeszcze na końcu In the Moonlight, to jest piosenka z jest In the filmu, Moonlight. A z jeszcze filmu jest chyba Sabrina. tak, jeszcze jest chyba ta śpiewana przez Marilyn Monroe, prawda? Diamonds are... Ale ją śpiewam po polsku. Tak. Ją śpiewam po polsku, tak, bo do tak, tego napisał tekst chyba Młynarski, bo tam jest sporo tłumaczeń Młynarskiego. W każdym razie jakoś tak się złożyło, że wyszło na to, że zdecydowana większość tych piosenek to są piosenki filmowe, albo takie, które były częścią jakiegoś filmu, czyli nie zostały napisane do filmu, ale na przykład tak jak jego portret tam jest, ale ja sama zaśpiewałam ten jego portret w serialu na dobre i na złe, więc uznałam, że to jest piosenka na swój sposób, gdzieś ta piosenka została wykorzystana w filmie, więc to był taki pomysł, ale ponieważ rzeczywiście sporo tam było piosenek francuskich, no to siłą rzeczy też się stała taka trochę międzynarodowa ta płyta, ale nie miałam tam wtedy zbyt dużego wyboru, bo ja wtedy na tamten czas śpiewałam właśnie te piosenki i bardzo zależało mi na tym, żeby one się znalazły na tej płycie, a miałam wtedy sponsora na tę płytę, więc tak się złożyło, że takie piosenki tam trafiły. Ale kolejne płyty już były układane bardziej sensownie i z głową i miały większą spójność. Bo ta trochę tak mam wrażenie, że ta pierwsza jest od sasa do lasa, ale da się tam uprawomocnić je chociażby tym, że większość z nich miała swój taki mezalians filmowy. Tak, i większość to są jednak wielkie przeboje, Tak. znane ogólnoświatowo, powiedzmy. To prawda. No dobrze, to przechodzimy gładko do seriali.